Powiedzmy sobie szczerze, przyszedłeś tylko po to, by wysłuchać moich argumentów. Lecz na samym wstępie powiedzmy sobie otwarcie, że porównywanie gry, która miała premierę 20 lat temu i została utworzona w zupełnie innych czasach, jeśli mówimy o projektowaniu gier, a obecnymi, ma średnio rację bytu, bo wtedy podejście do projektowania gier było inne i niektóre pomysły dopiero wchodziły do standardu zastosowań przedstawionych w grach. Mając na uwadze powyższe słowa, chciałbym przedstawić Ci, mój drogi widzu, listę 20 rzeczy, które modyfikacja New Balance robi lepiej względem oryginalnego Gothica 2. Zanim jednak zaczniemy, to muszę rzucić dwa słowa sprostowania. Wiele, a być może wszystkie wymienione przeze mnie podpunkty mogą być traktowane jako nieimersywne lub nawet psujące imersję występującą w grze. Ja to całkowicie rozumiem i nie mam zamiaru wchodzić w jakąkolwiek polemikę na tej płaszczyźnie, ponieważ tak jak przykładowo ja jestem otwarty na wszelkie możliwe kombinacje, nowe pomysły czy udziwnienia, tak wiem, iż niektórzy preferują klasyczną rozgrywkę i trzeba to uszanować. Moja lista jest całkowicie subiektywna i ty, jako inny odbiorca modyfikacji, mógłbyś nie wymienić żadnego podpunktu, jeśli robiłbyś podobną listę. Także jeśli ty masz swoją listę rzeczy, które twoim zdaniem New Balance robi lepiej, to śmiało podziel się nią w komentarzach. Tymczasem zaczynamy materiał, w którym przedstawię ci moją listę 20 rzeczy, które New Balance robi lepiej. Ognik w oryginalnym Gothicu był czymś co najmniej zabawnym, a jego jedyna funkcjonalność ograniczała się do pokazywania nam przedmiotów leżących na ziemi. Nie jestem w stanie znaleźć sensownego zastosowania dla tego przedmiotu, choć gdzieś czytałem post pewnego użytkownika, który zasugerował użycie ognika w taki sposób, że uczymy go odkrywania wszystkich przedmiotów i po prostu zwiedzamy z nim świat i zapamiętujemy, gdzie znajdują się interesujące przedmioty, po czym wczytujemy zapis wcześniejszy, gdzie jeszcze nie nauczyliśmy ognika tych umiejętności. Zabieg ten sprawia, iż nie straciliśmy żadnego punktu nauki, a już poznaliśmy lokalizację niektórych interesujących przedmiotów. I tak wiem, jak idiotycznie to brzmi, ale to prawdopodobnie najlepsze zastosowanie dla ognika. New Balance zmienia ognika w coś niesamowitego i osobiście już nie wyobrażam sobie rozgrywki bez niego. Co wyróżnia ognika z New Balance względem swojego brata z podstawki Gothica 2? W dużym skrócie można powiedzieć tyle, iż po prostu podnosi za nas przedmioty, zamiast zwyczajnie wskazywać ich miejsce. Sprawia to, iż eksploracja staje się nieziemsko przyjemną aktywnością, gdy nie trzeba się schylać po każde mięso kopacza czy innego piekielnika. Aby nie było za łatwo, to ognika można ulepszyć, co wiąże się z ogromnymi kosztami jak na wczesny etap gry, jednak jest to inwestycja jak najbardziej opłacalna, bo można nauczyć ognika, by podnosił nie tylko przedmioty czy zwierzęta, ale także wilki i owce. A tak na poważnie, ognik może podnosić za nas praktycznie wszystko w niewielkim zasięgu od naszej postaci. Sprawia to, iż przeczesując jakieś ruiny skupiamy się na czystej eksploracji i walce, odciążając nas jednocześnie z potrzeby zaglądania pod każdy kamień, bo pewnie kryje się tam jakaś sakiewka ze złotem. Dla wielu aspekt ten będzie mocno przesadzony i być może pojawią się słowa sugerujące, że ognik to easy mode, który sam nam przechodzi grę, no bo co to za immersja, jak nawet przedmiotów nie musimy podnosić. Lecz warto w tym miejscu mieć na uwadze fakt, iż przywołaniec ten jest całkowicie opcjonalny i jeśli według Ciebie zepsują radość z gry i odkrywania, to śmiało możesz z niego zrezygnować i samemu podnosić przedmioty. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to obecnie nie wyobrażam sobie gry bez mojego magicznego pomocnika. Sprint to przekomiczny system, który odkryłem dopiero po 10 godzinach zabawy. Bieganie to przynajmniej dla mnie feature typu must have, a gry, które go nie posiadają, bardzo szybko porzucam, bo nie da się tego inaczej odebrać niż sztuczne przedłużenie zabawy przez spowolnienie naszej postaci. Gothic już od pierwszej części stawiał na dużą eksplorację i backtracking. Poradzono sobie z tym w pewnym sensie, dodając do gry możliwość sprintu po wypiciu eliksiru, który na określony czas pozwalał nam się szybciej poruszać. Był to w pewnym sensie półśrodek, bo niby ten sprint był, ale ograniczony zarówno czasowo, jak i ilościowo, bo eliksirów tego typu w świecie gry była ograniczona ilość. W pierwszej części Gothica nie był to aż tak duży problem, bo mapa, mimo iż teoretycznie ogromna obszarowo, to można było w miarę sensownym czasie przemierzyć dystans z jednego obozu do drugiego. Inna sprawa ma się z drugą częścią Gothica, w której mapa znacznie się rozrosła, a liczne misje polegające na backtrackingu sprawiły, że 10 czy 20 podejście do gry stało się tak nużące przez właśnie monotonne łażenie z jednego punktu do drugiego, że niektórzy gracze zdecydowali się nawet na używanie Marvin Mode do szybszego
pokonywania tych dystansów. New Balance wychodzi ponad szereg i pokazuje, jak genialnym pomysłem byłby system biegania, który można było zaimplementować już we wcześniejszych odsłonach gry. Od teraz możemy bez problemu sprintować za pomocą jednego przycisku, a jedyne co nas ogranicza to stamina, którą można zwiększać na bardzo wiele sposobów. Istnieje także specjalna umiejętność, która redukuje zmęczenie podczas biegania, co znacznie wydłuża czas naszego sprintu. Pod ten punkt można podpiąć też istniejący w grze system przyspieszenia czasu, który gdy połączymy go ze sprintem, pozwala nam w niesamowicie krótkim czasie przebyć wszelkie dystanse. Tak swoją drogą, gdyby jakiemuś zaściankowemu graczowi Gotika, który nie gra nawet w Noc Kruka, bo uważa to rozszerzenie za niekanoniczne, pokazać w jaki sposób podróżują gracze New Balance, to by nas chyba wszystkich zwyzywał od pomiotów Beliara. Rozbudowana sprzedaż fantów to funkcja, o której nawet nie myślałem, iż tak bardzo je potrzebuję. Jak wiele straconego czasu poszło na otwieranie dziesiątek sakiewek, byleby tylko zdobyć te 25 sztuk złota, czy ile czasu nie zmarnowałem sprawdzając ekwipunek w poszukiwaniu złotych czy srebrnych bibelotów, które mógłbym sprzedać. New Balance ułatwia graczom sprawę, umożliwiając im bardzo wygodny sposób na zmonetyzowanie zbędnych przedmiotów. Od teraz niektórzy handlarze będą posiadać specjalną funkcję, dzięki której za pomocą 2 kliknięć otworzymy wszystkie sakiewki, czy pozbędziemy się dziesiątek pucharów czy innych talerzy. Immersywny crafting to dosyć odważne stwierdzenie, biorąc pod uwagę, iż na wstępie materiału mówiłem o tym, jak antyimmersywny może być odbierany ten mod. Jednakże immersja dla mnie to też logika i sensowne zachowania świata i przedstawionych w nim bohaterów, a New Balance na miastkę tej logiki serwuje graczom. No bo sam pomyśl, jak zabawnym jest fakt, iż będąc czeladnikiem u Kowala kujesz dziesiątki mieczy i w żaden sposób nie wpływa to na twoje statystyki siły? Każdy, kto choć raz w życiu trzymał porządny młot kowalski w dłoni, dobrze wie, z czym się to je, a samo solidne zamachnięcie takim narzędziem wymaga naprawdę silnej ręki. Dlatego też fakt, iż Bezi będąc czeladnikiem u Kowala, gdzie kuje on, tak jak już mówiłem wcześniej, dziesiątki ostrzy, nie wzmacnia jego siły i jest po prostu niespójny i bezsensowny. New Balance znacznie lepiej podchodzi do tematu i wprowadza system, który jest wyjątkowo ciekawy, a polega na niczym innym jak na tym, że nasz rozwój względem profesji, którą wykonujemy, wzmacnia nasze atrybuty. Kując bronię i wymachując przy tym 5-kilowym młotem, zyskujemy wraz z doświadczeniem coraz to więcej siły, gdzie limitem zdobytej w ten sposób krzepy jest bodajże 40 punktów. W przypadku profesji magicznych jest chyba podobnie, bo ja będąc wojownikiem, a jednocześnie amatorskim alchemikiem, to ważąc eliksiry zyskiwałem znaczne ilości punktów inteligencji, które przeznaczone są do rozwijania postaci magicznych. Jest to, powiedzmy, piękna konsekwencja naszych działań. Wykonując bardzo ciężką pracę fizyczną, to nawet jeśli nie chcesz, to i tak zyskasz na sile. Podobna sprawa ma się stworzenie mikstur run czy zwojów, dzięki którym naturalną koleją rzeczy jest to, iż bardziej zagłębiasz się w arkana, co zwiększa twój intelekt. Pasywna regeneracja to mechanika, którą szczerze uwielbiam i jej brak w jakimś tytule dosyć mocno potrafi napsuć mi krwi. Dobrym przykładem jest tutaj trzecia część Gotika, gdzie w końcu pasywna regeneracja została tam zaimplementowana, natomiast New Balance dodaje ten sam system do drugiej części. Żeby nie było zbyt kolorowo, to tak samo jak w przypadku Ognika, gdzie jego ulepszenia kosztują grube stosy monet, tak i w przypadku pasywnej regeneracji raczej jest to sprawa na późniejszą grę niż na sam jej początek, bo przyjemność ta dosyć mocno odciśnie się na naszym bądź co bądź skromnym budżecie początkującego gracza. Jeśli już jednak w końcu uda nam się uzbierać na przykładowo regenerację życia grając jako wojownik, to gra nabierze ciut innego smaku. Mówiąc te słowa, mam na myśli sytuację, w której po wygranej w potyczce nie sięgamy od razu do ekwipunku, by wyleczyć rany. Tylko po prostu eksplorujemy dalej, bo pasywna regeneracja prawdopodobnie całkowicie nas wyleczy i będziemy za moment znów gotowi do kolejnej walki. Jest to bardzo wygodny system, zwłaszcza na początkowych etapach gry, gdzie oszczędza się mikstury na trudniejszych przeciwników i chcemy po prostu poeksplorować lasy w celach czysto zarobkowych. Podobna sytuacja ma się z regeneracją many, którą zdążyłem już pochwalić w moim starym materiale o tym, jakie rzeczy robi lepiej modyfikacja Kroniki Myrtany. Regeneracja many jest nieziemsko przyjemną funkcją, która teoretycznie zdejmuje z nas konieczność ciągłego otwierania ekwipunku, by łyknąć 7 mikstur i 3 korzenie, by móc rzucić kolejne zaklęcie.
Pasywy dodają nic innego jak płynność rozgrywki, która oczywiście nie zawsze będzie działać, bo niewiele da nam regeneracja 20 punktów życia na sekundę, gdy nasz przeciwnik jednym ciosem zadaje nam 1400 punktów obrażeń. Ale na początkowych etapach gry pasywka pozwala nam czyścić lokacje i zdobywać doświadczenie bez przeszkód w postaci konieczności powrotu do miasta, bo zabrakło nam mikstur. Hełmy są ciekawym dodatkiem i przynajmniej dla mnie zasługują na odrobinę uwagi względem tego, co oferują one graczowi. W tym podpunkcie nie ma co się rozwodzić, bo nie jest to żadna wymyślna mechanika czy całkowicie nowy system, a po prostu rozbicie opancerzenia bohatera na dwa elementy, zbroję i hełm właśnie. Raczej nie doczekamy dnia, w którym jakiś mod doda pełną dowolność w doborze ekwipunku i będziemy mogli bez jemu założyć różne rodzaje spodni, butów czy rękawic. Dlatego też cieszę się tym co jest, a dodanie hełmów to już naprawdę dużo względem dopasowania postaci do własnych preferencji, bo mimo iż poza odrobiną ochrony nie oferują one zbyt wiele, tak jest to przynajmniej dla mnie istotny element, który chciałem zawrzeć w swoim materiale. Rozbudowana flora to jeden z czynników powodujących przeciąg w moim mieszkaniu, gdy gram w tego moda. Cena, którą musimy zapłacić za tak ładnie dopracowane otoczenie jest jak najbardziej do przyjęcia, bo zwiedzanie zarówno nowych lokacji, jak i tych z podstawki to zawsze wielka przyjemność, bo ilość dodanych elementów, ich jakość oraz dopasowanie robi wrażenie. Ja naprawdę nie wiem, jakim malcontentem trzeba być, by pleść bzdury pokroju tego, iż grafika w grach nie ma żadnego znaczenia, bo jesteśmy zwyczajnymi wzrokowcami, którzy właśnie swoimi oczami odbierają większość przedstawionego nam świata. Docenienie specyficznego stylu graficznego to kwestia subiektywna i o tym nie ma sensu dyskutować, natomiast poziom dopracowania grafiki w New Balance to zupełnie inny poziom, którego nie sądziłem już doświadczę kiedykolwiek na tym starym i jakby się mogło wydawać ograniczonym silniku. Trzeba naprawdę chcieć być złośliwym, by nie przyznać jak pięknie wygląda nowa odsłona miejscówek z gry, która premierę miała 20 lat temu. Jest to coś, na czym naprawdę można zawiesić oko, a jakością dopracowania może powodować małą konsternację, jeśli weźmiemy pod uwagę, na jak archaicznym silniku to wszystko działa. Rozbudowane teleporty to kolejna rzecz, którą nie sądziłem, iż tak bardzo potrzebowałem. Bo same teleporty nie dość, że aktywować można w dosyć łatwy sposób już na wczesnym etapie gry, tak oferują niemalże nieograniczone możliwości tego, skąd i dokąd możemy się teleportować. Jesteś w górnym mieście, ale zapomniałeś oddać Hagenowi zadania? Cyk, teleport bezpośrednio do zamku w Górniczej Dolinie. Miejscowy handlarz nie posiada już mikstur, ale być może magowie wody w Jarkendarze będą jakieś mieć? Proszę bardzo, teleport bezpośrednio z rynku Korinis do magów wody. To jest tak okrutnie dobra mechanika, że gdybym teraz miał zagrać w czystego Gothica 2, to nie wiem, czy bym się odnalazł bez tego rozbudowanego systemu teleportacji. Ogranicza on do minimum bezsensowne bieganie tam i z powrotem, dając miejsca teleportacji rozsiane po całej wyspie, zarówno w starych lokacjach, jak i w tych nowych, dodanych w modyfikacji. Jest to niewiarygodnie przyjemne i jeśli pośród wszystkich funkcji, które New Balance dodaje, miałbym wybrać tylko jedną, to wybrałbym właśnie te teleporty. Siłowe otwieranie zamków to kolejny z elementów, których szczerze nie spodziewałbym się w grze. Działa to na bardzo prostej zasadzie, gdzie zamek w skrzyni czy drzwiach możemy po prostu wyłamać, co powoduje natychmiastowe otwarcie i pominięcie całej tej sekwencji zabawy wytrychem. Mechanika prosta jak budowa cepa, a dodatkowo urozmaicona jest tym, iż różne skrzynie mają różne wymagania co do potrzebnej siły, by ten zamek sforsować. To też nie jest to w żadnym wypadku easy mode, gdzie od początku gry wyłamujemy wszystkie zamki w górnym mieście i stajemy się bogaczami w ciągu jednej nocy. W tym miejscu można też wspomnieć o otwieraniu zamków jako mag za pomocą specjalnego zwoju, ale nie testowałem go podczas mojej rozgrywki, byłem zbyt zajęty szarpaniem za klamkę. Sprint u NPC to coś, co nawet obecne gry nie wprowadzają, co paradoksalnie wprowadza gracza w stan frustracji, gdzie jego towarzysz potrafi się wlec za plecami i co chwilę musimy zerkać, czy nadal za nami idzie. Twórcy pomyśleli także i o tym aspekcie, dając prostą funkcję w menu opcji, dzięki której możemy włączyć lub wyłączyć opcję sprintu swoich towarzyszy. Misje w większym składzie, takie jak pamiętne polowanie w kanionie, stają się znacznie przystępniejsze, bo swoich towarzyszy boju mamy ciągle za sobą, bez ryzyka utraty któregoś, bo gdzieś się zaklinował i nie nadąża. O misjach eskortowych, takich jak wydostanie Diego czy Bilgota z kolonii, nawet nie wspominam, bo przejście z nimi z punktu A do punktu B to zwyczajny, przyjemny jesienny spacer bez konieczności ciągłego oglądania się za plecy.
Rozbudowany crafting nie dotyczy tylko zwiększenia naszych atrybutów, gdy wykonujemy jakąś pracę, lecz także umożliwia nam całkowicie nowe ścieżki craftingu, o których mogliśmy tylko pomarzyć. Mowa tu o tworzeniu różnego rodzaju strzał czy bełtów oraz, co nawet bardziej interesujące, tworzenie własnej biżuterii. Umiejętność tą możemy przyswoić na dosyć wczesnym etapie gry, a pozwala ona nam tworzyć wiele nowych potężnych elementów biżuterii, których próżno szukać luźno leżących w świecie gry. O strzałach nie bardzo jestem w stanie powiedzieć coś ciekawego, bo zwyczajnie nie korzystałem z broni dystansowej, by móc się na ten temat wypowiedzieć. Co jest swoją drogą przekomiczne z ust człowieka będącego czeladnikiem Bospera. Jednakże zarówno bełty, jak i strzały posiadają kilka wariantów, które możemy wytworzyć. Jest to z pewnością temat wart głębszego sprawdzenia, bo wcale bym się nie zdziwił, gdyby New Balance leczył największą głupotę Nocy Kruka, gdzie najładniejsza, a zarazem jedna z niewielu unikalnych broni dystansowych była ograniczona zasobem amunicji. Moje kolejne podejście do modyfikacji będzie po stronie magii lub jakiejś dystansowej profesji właśnie. Także dopiero wtedy, mając bezpośrednią wiedzę z ogrywania gry w ten sposób, odniosę się do tego podpunktu raz jeszcze w finalnej recenzji New Balance, która w przyszłości zagości na kanale. Bossów w Gothicu to się akurat nie spodziewałem, a przynajmniej nie w takiej formie, w jakiej zostały zaprezentowane w omawianym dziś modzie, ale zacznijmy od początku. Modyfikacja dodaje bardzo wiele mniejszych lub większych przeciwników, których możemy nazwać bossami. Oprócz oczywistych, takich jak smoki czy kruk, gra oferuje nam dziesiątki bossów, które nie tylko będą dla nas wyzwaniem, lecz za ubicie ich dostajemy znacznie więcej doświadczenia i dodatkowe punkty nauki. A jakby tego było mało, niektóre bossy są w posiadaniu rzadkich przedmiotów, takich jak legendarne bronie czy receptury. Bossy z początku zabawy są strasznie irytujące, a ich pasek życia, który nierzadko pokazuje liczby idące w tysiące, mocno demotywuje. Bo jeden nasz błąd kosztuje nas konieczność wczytania zapisu gry, a jakby tego było mało, niektórzy bossowie to nie tylko silniejsza odmiana jakiegoś przeciwnika, ponieważ czasami posiada on kilka etapów, gdzie przyzywa on do pomocy swoich pomagierów, czy zmienia swoje zachowanie, czy używane zaklęcia. Nie zmienia to jednak faktu, iż wraz z naszym obeznaniem się w świat gry, jak i zdobywaniem coraz to większej siły, sprawa odwraca się o 180 stopni, gdzie bossy z irytujących stają się wręcz pożądani, bo potencjalny zysk z ich pokonania jest wyjątkowo atrakcyjną perspektywą. Rozbudowa świata to wyjątkowo ciekawy aspekt, bo niby wiedziałem, że modyfikacja dodaje bardzo dużo nowych obszarów, ale nigdy nie spodziewałbym się, że zwiedzę kilka nowych kopalni, czy dostanę możliwość odzyskania Uriziela. To jest wręcz imponujące, jak twórcy podeszli do tego tematu, dodając ogrom nowych lokacji do zwiedzenia, które w większości nie były aż tak ciężkie do wprowadzenia. Gothic 2 z jakiegoś powodu uciął bardzo dużo zawartości z poprzedniej części, a zwyczajnie lepiej było w tym przypadku zrobić recykling asetów i dodać te elementy do kolejnej części, tak jak to robi właśnie New Balance. Jakby tego było mało, samo wejście do Górniczej Doliny to nie tylko zwykły ekran ładowania, ale faktyczna nowa kopalnia, przez którą musimy przejść, by dojść do przełęczy. Wystarczy dodać do tego możliwość ponownego odwiedzenia starej kopalni czy świątyni śniącego i już mamy przepis na kolejne godziny świetnej zabawy, która nie wymagała ogromu pracy, bo elementy te już były wcześniej w grze. Wystarczyło je tylko odpowiednio dopasować do aktualnej sytuacji w Górniczej Dolinie i nadać tym miejscom jakiś fabularny sens. I już mamy gotowy przepis na udany content. Kolejny raz powtórzę moje słowa, że Gothic to jeden wielki niewykorzystany potencjał. Jednak na nasze szczęście znalazły się osoby, które ten potencjał postanowiły wykorzystać i wyszło to co najmniej rewelacyjnie. Obrażenia obszarowe z broni białej to istna poezja i niebywale ciekawy sposób na urozmaicenie walki w zwarciu. Działa to na prostej zasadzie, iż wykonując zamach dowolną bronią, robimy dosłowny zamach i obrażenia otrzymują wszystkie jednostki znajdujące się przed nami. Zabieg ten sprawia, iż znacznie szybciej i przyjemniej pokonujemy liczne grupy przeciwników, takie jak gobliny czy wilki, bo nie musimy męczyć się z każdym pojedynczo, a walkę możemy zakończyć bardzo szybko kilkoma zamachami, które zranią wszystkich przeciwników naraz. Jest to mocno przydatne w perspektywie walki z magami, którzy nierzadko do pomocy przywołują szkielety czy inne istoty. Przy odpowiednich statystykach nie musimy się za bardzo nimi przejmować, a możemy skupić się na głównym celu, bo przy okazji atakowania maga możemy obszarowo trafić też szkieleta, który stoi obok.
Bardzo często przemierzając wszelakie lasy, pustynie czy ruiny napotkamy znaczne ilości wrogów i w znacznej większości przypadków walkę będziemy musieli toczyć jednocześnie z kilkoma przeciwnikami. W standardowej rozgrywce zmuszeni byliśmy wybijać ich pojedynczo, zaś w New Balance możemy sobie pozwolić na nieco bardziej agresywne podejście do walki, bo istnieje szansa, iż nasz cios zada obrażenia jednocześnie wszystkim przeciwnikom, z którymi toczymy walkę i przy odrobinie szczęścia zabijając jednego przeciwnika umrą jednocześnie wszyscy pozostali. Własne 4 ściany to swego rodzaju norma w dzisiejszych czasach, ponieważ wiele gier dodaje możliwość posiadania własnego domu i dekorowania go wedle własnego widzimisię, lecz niektórzy idą ciut dalej i oferują graczowi cały obóz, którym będziemy zarządzać. Na późniejszych etapach gry, podczas wykonywania jednego z questów, możemy stać się posiadaczami obozowiska, w którym kiedyś rezydował Dexter. Własny obóz to nie tylko możliwość dodatkowego zarobku, a zupełnie nowa linia questowa, polegająca na zebraniu ludzi do obozu, zapewnieniu im ochrony, czy zadbania o dostawę żywienia. Obóz posiada kopalnię, więc możemy do tego celu zwerbować kilku kopaczy, by pracowali u nas i za drobną dzienną opłatą będą dla nas wykopywać cenne surowce, takie jak stal czy magiczna ruda. Oprócz oczywistego profitu w postaci złota, możemy także pobierać wykopaną magiczną rudę i wykorzystywać ją do własnych celów. Nawet nie wspominam o tym, że do obozu możemy zwerbować bardzo wielu nauczycieli czy sprzedawców, dzięki czemu zawsze będziemy mieć pod ręką uzdrowicielkę, handlarza czy łowcę. System bogów w końcu jest czymś ciekawym i użytecznym, bo będąc z tobą całkowicie szczerym, ja nigdy podczas wielu lat ogrywania podstawki Gotika nie skorzystałem z funkcji oferowanych przez kapliczki. New Balance nadał kapliczkom zwyczajną przejrzystość, czyniąc z nich atrakcyjną część zabawy, dodając jednocześnie interesujący system, który z braku odpowiedniego słowa nazwę systemem moralnym. A polega on na tym, że zależnie od naszych poczynań otrzymujemy pewną część punktów karmy za zabicie określonego przeciwnika. Uśmiercenie przykładowo poszukiwacza da nam karmę Inosa, zaś odbierze nam karmę Beliara. Natomiast jeśli uśmiercimy niewinną osobę, to sytuacja będzie odwrotna. System ten jest naprawdę ciekawy i daje bardzo dużo pola do manewru, jeśli chodzi o poszczególną przychylność bogów. W późniejszym etapie gry możemy zdobytą karmę wykorzystać, by zdobyć błogosławieństwo któregoś z bogów i zyskać wzmocnienie dowolnego atrybutu, bądź zdobyć różne potężne umiejętności. Dodatkowe efekty walki to nic innego jak kolejny aspekt, który ma na celu nic innego jak urozmaicenie bądź co bądź monotonnych walk. Od teraz nasze ciosy będą miały szansę na nałożenie efektu krwawienia, trucizny czy powalenia przeciwnika. Wpływ tych systemów na zabawę jako wojownik jest naprawdę widoczny i nie jest to coś na zasadzie dodajmy to od tak, żeby było. Krwawienie, zwłaszcza w przypadku wybrania łowcy smoków, jest naprawdę widoczne i czasami wystarczy zadać kilka ciosów i pozwolić krwawieniu działać, by powalić niektórych przeciwników. A jeśli już o powaleniu mowa, to przy odrobinie szczęścia uda nam się przewrócić naszego przeciwnika, co całkowicie go odsłania przed kolejnymi atakami, a sprawny szermierz w czasie, gdy przeciwnik będzie chciał się podnieść, wymierzy mu kilka potężnych ciosów, które mogą przeważyć nad finałem tej potyczki. Dodanie tych bądź co bądź detali sprawia, iż gra jako nudny wojownik od razu nabiera więcej kolorytu, a każda walka z silnym przeciwnikiem może bardzo szybko obrócić się na naszą wygraną, jeśli tylko wykorzystamy potencjał tych systemów. Śpiwór to kolejny z rzędu system, o którym nie wiedziałem, iż go potrzebowałem. Jego działania chyba nie muszę tłumaczyć. Nasza postać po użyciu go po prostu kładzie się do śpiwora i możemy przespać się w dowolnym miejscu. Ile to razy musiałem rezygnować z jakiejś dalszej eksploracji, bo widoczność w nocy stawała się zerowa i musiałem na prędce szukać jakiegoś łóżka, by się przespać. New Balance w tym momencie kładzie mi rękę na ramieniu i proponuje sen w dowolnie wybranym przeze mnie miejscu. Absurdalnie prosty system, który bardzo uprzyjemnia rozgrywkę, eksplorację czy robienie misji, bo gdy przykładowo ktoś nam każe wrócić do niego za 2 dni, to wystarczy, że rozłożymy śpiwór obok niego i prześpimy ten czas, zamiast tracić życie na szukanie najbliższego łóżka. Ten podpunkt prawdopodobnie przypnie mi internetową łatkę spermiarza, ale po prostu musiałem go tutaj dodać. Kobiety to płeć piękna, a w grach często albo ich modele i design zostaje zepchnięty na dalszy plan, lub idzie to w kuriozalne pomysły, robiąc z postaci kobiecych kawaii cute anime dziewczynki, tak jak to ma miejsce w niektórych modach do Skyrima. Gothic od zawsze modeli męskich miał dziesiątki, zaś kobiecych raptem kilka, z czego zmieniał się tylko ewentualnie kolor sukienki.
New Balance dodaje kilka mniej lub bardziej udanych kobiecych postaci do gry, które nadają ciut więcej uroku do przedstawionego świata. Czy wpływa to jakoś na zabawę? Raczej nie, ale ja zawsze powtarzam, że to właśnie detale wpływają na całokształt odbioru świata i to drobiazgi często zapadają nam w pamięć najbardziej. A dodanie bądź co bądź dopracowanych kobiecych modeli do gry to ciekawy zabieg mający za zadanie nadać ciut więcej realizmu i różnorodności do gry, no bo bądźmy szczerzy, dotychczas Gothic to było jedno wielkie gay party. Ostatnim punktem będzie swego rodzaju niewykorzystany potencjał i nie mówię tu o problemie związanym z grą, lecz ze mną, ale już tłumaczę o co chodzi. Uwielbiam towarzyszy w grach, o ile nie są to półmózgi blokujące się na każdych drzwiach i faktycznie potrafią wesprzeć nas w walce, to bardzo chętnie z pomocy takich przywoływaczy korzystam. Wybierając gildię łowca smoków byłem pewien, iż grę tę ukończę samotnie, bez żadnego towarzysza u moim boku. Dlatego też sporą część gry spędziłem na ekspieniu i rozwijaniu postaci, a questy zostawiłem sobie na późniejszy etap, gdy będę mógł je płynnie wykonywać mając silniejszą postać. Jeśli oglądałeś mój poprzedni materiał, gdzie opisywałem swoje pierwsze wrażenia związane z modem, to prawdopodobnie pamiętasz moje problemy z językiem w grze, które oczywiście za pomocą moich świetnych widzów udało się naprawić. Natomiast problem był taki, że nowe questy faktycznie były w języku polskim, zaś stare pozostały w języku angielskim. Co za problem, zapytasz? Ano właśnie problem był taki, że wykonując te, nazwijmy to, angielskie questy, to w quest logu nie pojawiały mi się żadne nowe wzmianki, gdy pchałem te zadanie do przodu. Problem wynikał prawdopodobnie z tego, iż mając rozpoczęty angielski quest o nazwie przykładowo Xardas Tower, to gdy miałem wgrane już polskie skrypty i pchałem zadanie do przodu, to quest log, chcąc zaktualizować zadanie, dodawał kolejny wpis do zadania o nazwie wieża Xardasa, której to w moim quest logu nie było. Przechodząc do meritum, grając na angielskich skryptach nazbierałem ponad 60 questów, z czego każdy z nich na polskich skryptach był u mnie zbugowany. To też nawet chcąc je wykonać, nie byłem świadom tego, jakie kolejne kroki muszę podjąć, bo questlog w tym przypadku nie dawał żadnych nowych informacji. I tak właśnie było z wyżej wymienionym towarzyszem, ponieważ na dosyć wczesnym etapie gry możemy, wykonując kilka questów, stać się posiadaczami pewnej wilczycy, która to jest w stanie nas wesprzeć w boju. Ja natomiast quest ten za pomocą oczywiście solucji, bo innego wyjścia nie było, ukończyłem na poziomie bodajże 45, gdzie wybite miałem praktycznie wszystkie dzikie tereny w Korinis i okolicy. Problem z tym przywołańcem jest taki, że nie dopasowuje się on do naszego poziomu, lecz sam zdobywa poziomy. Więc w momencie, gdy ja biłem sobie smocze zębacze, to moja wilczyca mogła je co najwyżej łaskotać, a gdy któryś się na nią rzucił, to umierała na jeden cios. Rozwijanie tego wilka na tym etapie gry nie miało już sensu, bo przywołaniec i tak byłby okrutnie w tyle, jeśli chodzi o mój aktualny poziom i po prostu niemożliwym byłoby nadać mu na ten moment jakąkolwiek przydatność. To największy błąd, jaki popełniłem podczas mojej zabawy przy pierwszym podejściu do New Balance, bo wręcz kocham wilki czy ogólnie psy, a fakt, iż mogłem przez całą grę mieć u boku psiego towarzysza, który pewnie pomógłby mi z niejednym przeciwnikiem, jest po prostu dla mnie największą skazą przy pierwszym podejściu do tytułu. I tak oto prezentuje się lista 20 rzeczy, które według mnie New Balance robi lepiej od klasycznego Gothica 2. Nie zapomnij w komentarzach podzielić się swoimi przemyśleniami na temat mojej listy, czy wymienić kilka swoich rzeczy, które twoim zdaniem lepiej robi New Balance. A jeśli jesteś moim wiernym widzem i dotrwałeś do tego momentu, to napisz koniecznie komentarz o treści Torben Władca Demonów, a przypnę ci serduszko. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do następnego materiału.